Witajcie w najnowszym filmie na moim kanale. Tydzień czusokowy się zaczyna, więc przyjechaliśmy do Iksan. Będziemy pewnie trochę zwiedzać, trochę spędzać czas ze znajomymi, razem z rodziną mojego męża, więc taki jest plan. Jak co roku na Chuseok zjeżdżamy w stronę Iksan, bardziej w stronę Seulu, tak jak większość zjeżdża do Busanu, to my za to zjeżdżamy w tą drugą stronę. Dzięki temu są mniejsze korki i też mniejsze obładowanie ogólnie w restauracjach, w jakichś różnych takich miejscach. Teraz jedziemy na małe zakupy, dlatego że będziemy mieszkać przez te parę dni. Jeszcze później się dowiemy ile i jak u znajomego mojego męża. Dobra, będziemy się słyszeć, zobaczymy, co będziemy mieli w planie na dzisiaj. O, a u góry są apartamenty. Jesteśmy w Cheongju. Podążamy teraz wioską Hanok i wybrałam się tutaj sama, dlatego że moja rodzinka zdecydowała, że pojedzie do zoo. A jeżeli oglądacie mnie namiętnie, bo to są stare vlogi chyba z zeszłego roku, to Wam właśnie wspominałam o tym, że ja do zoo nie chodzę tu w Korei z powodów takich bardzo mocno etycznych, a jeżeli chcecie się dowiedzieć coś więcej, to Was zapraszam właśnie do tego filmiku, podeślę Wam, a za to oni wybrali się do zoo, a ja wybrałam się do wioski Hanok Maul, gdzie mamy okazję pozwiedzać troszeczkę. Ja byłam tutaj raz, ale nie miałam nigdy okazji, czy może 2 razy, ale nigdy nie miałam okazji tak pochodzić sobie na spokojnie, bez stresu, więc czemu by nie? Wioska nie jest za duża, trochę jest... Mówi się, że trochę przypomina tą w Gyeongju, ale nie do końca, dlatego że tutaj jednak jest mniejsza, troszkę taka kameralniejsza, chociaż ludzi na pewno jest tutaj więcej, bo jest bliżej do stolicy Korei, a jak wiemy, tutaj okolica całej stolicy w ogóle zawsze ma dużo ludzi, tym bardziej w Chuseok widziałam, że parkingi są zawalone, więc masakra. Dobra, oczywiście można tutaj wynająć sobie hanboka, ale ja nie będę tego robiła. Ja mam tutaj nie za dużo czasu, tylko i wyłącznie godzinkę. A widzę, że nie tylko hanbok, ale też stare takie stroje szkolne można wynająć. Dobra, ja Wam będę pokazywała i jak coś postaram się uchwycić jak najwięcej z tego miejsca. Miejsce to ma taki ciekawy klimat, dlatego że jest taki miks bardzo starych budynków, bo mamy też hanoki oraz takie właśnie budynki z czerwonej cegły.
Chyba bardziej za czasów okupacji japońskiej, które powstały tutaj, ale mogę się mylić, więc nie ufajcie moim słowom na 100%. Idziemy teraz do miejsca, które chciałam odwiedzić i poczekajcie, zaraz Wam powiem, jak się nazywa. O! W ogóle właśnie chciałam Wam powiedzieć, że tutaj mijamy Siu, ale widziałam GS25 w Hanoku, w takim klimatycznym budynku, który mogliście zobaczyć u mnie na przebitkach. Bardzo ciekawie to wygląda. Widać, że także takie miejsca starają się tak, wiecie, wyglądać w klimacie. I my idziemy do Jeonju Gyeonggi-dong. Jesteśmy tak naprawdę obok, ale zmierzam do głównej bramy. To jest taki typowy koreański płot, brama, jakoś tak, która bardzo ciekawie w ogóle wygląda. Ja bardzo lubię ten styl, fajnie właśnie to wygląda często w Seulu. Możecie się właśnie przejść i na przykład sobie zrobić zdjęcia, bo te płoty są takie bardzo charakterystyczne. Miejsc, żeby przymierzyć hanbok i skorzystać z takiej usługi w Jeonju jest naprawdę sporo. Koreańczycy decydują się dużo częściej właśnie w trakcie Chuseok, żeby uczcić, ale też to jest taka okazja, żeby wyciągnąć na przykład swój stary hanbok z szafy. Okazji do ubierania takiego klasycznego, tradycyjnego hanboku nie ma za dużo, dlatego myślę, że to jest ciekawa okazja. Ja liczę, że może kiedyś w końcu będę miała okazję ubrać, zobaczymy. Naprawdę dużo osób się przechadza właśnie w tych hanbokach, ale to nie tylko Koreańczycy, ale także turyści decydują się na to tutaj ubrać, no bo jednak ma to swój klimat, kiedy przechadzamy się w hanbokach w takiej wiosce. Doszliśmy do miejsca, do którego chciałam dojść już dawno, miałam zamiar tutaj wejść, ale nie było nigdy czasu, więc dzisiaj jest ta okazja, pokażę Wam, jak to wygląda. Za bilet musiałam zapłacić 3000, co jest sporym zdziwieniem, dlatego że w Seulu wszystko jest na bezpłatnie. Można wchodzić do środka nie płacąc za nic, więc jestem trochę w szoku, ale może to z tego, że tutaj jednak Koreańczycy zdecydują się z Seulu wybrać do Jeonju właśnie w święta Chuseok. No, dziwne, ale zapłaciłam 3000, więc idziemy zwiedzać. Idziemy teraz w stronę Royal Portrait Museum i tutaj będziemy pewnie oglądać portrety władców. I słuchajcie, zrobiło się strasznie gorąco, upał się zrobił, jest bardzo ciepło, parzy mnie wręcz, więc zastanawiam się, po co brałam takie buty, jakie dzisiaj mam, ale tak mi się wydawało, że będzie ok, a jednak jest strasznie gorąco. Budynek jest, z tego co widzę, nowy, niedawno wybudowany i zaczynamy od sali z portretami. Całkiem spore są. To są chyba na płótnie malowane. Muzeum zostało otwarte w 2010 roku i posiada w swoich zbiorach portret króla Taejo oraz 6 innych królów. Portrety są trzymane w specjalnych przeszklonych witrynach, aby zapobiec zniszczeniom. Oprócz sali z portretami możecie przejść do sali z palankinami, specjalnymi nosidłami. Pewnie kojarzycie je z historycznych dram, w których przemieszczali się królowie i damy dworu. Muzeum otwarte jest w okresie wakacyjnym od 9 do 20 i zimowym od 9 do 18. Muzeum jest w cenie świątyni.
Jest też miejsce, gdzie można ułożyć swoje kamyczki, gdzie widać często każdy korzysta z tej okazji i widzę, że naprawdę dużo osób ubiera bardzo ładne hanboki. Nawet mają ładnie przystrojone swoje włosy. Jeżeli widzicie sporą kolejkę ustawioną do robienia zdjęć, to znaczy, że musi być hot miejscowa na to, żeby zrobić ładne zdjęcie, a tutaj mamy lasek bambusowy, a z tyłu ładna brama wejściowa do tego miejsca, więc warto sobie zrobić zdjęcie i my idziemy w kolejne miejsce. Teraz przejdziemy się tą główną turystyczną uliczką tutaj w Gyeongju. Widać to po hanokach, widać to po straganikach i ilości ludzi, ale warto, tak jak mówię nieraz, zajrzeć też do tych pobocznych uliczek, bo tam zawsze skrywa się ten urok takich miejsc. Możecie też wtedy zobaczyć, jak wyglądają takie mniej uczęszczane i mniej odnowione miejsca, co także moim zdaniem mają nawet większy urok niż takie typowe główne ulice tutaj w Gyeongju, ale nie tylko. Mówimy tutaj też o Gyeongju, o Busanie, o Seulu. Zawsze to ma jednak swój taki urok. We took a walk beneath the sun. You say our story's just begun. I still remember our last goodbye, the way you smiled, trying not to cry. The wind blows soft, but it pulls me in, and I wonder if we'll be together until the end of time. Across the miles, you feel so near. It's like you are whispering my ear. In every life I will find you again. All we need is love to... Wydaje mi się, że krążę trochę wokoło, ale mam wytłumaczenie, bo z tej świątyni, w której byliśmy tutaj, niestety było tylko jedno wyjście. Myślałam, że będę mogła przejść przez nią na wskroś i wtedy dostać się do kolejnego miejsca, do którego chciałam, ale niestety nie udało mi się, więc poszłam naokoło. I teraz idę, wracam w to miejsce, które Wam chciałam pokazać, a jest to, słuchajcie, już Wam mówię, bo mam to zapisane, to jest jakiś taki pop-up store, bookstore, muzeum tam jest, więc jest co zobaczyć. Myślę, że to jest taki budynek ala wielofunkcyjny, który jest chyba w starej fabryce, tak mi się wydaje, więc chciałabym to zobaczyć, może być ciekawie i tam się spotkam razem z moim mężem, bo on będzie wracał z tego zoo i pójdziemy też później coś zjeść. Ale film o jedzeniu będzie na moim kanale. Mam nadzieję, że uda mi się nakręcić, pokazać Wam, co jadam w święta. Albo będzie przed tym, albo będzie po tym filmie. Zobaczymy jeszcze, jak mi to wszystko wyjdzie. Już dochodzimy do miejsca, do którego chciałam wejść, ale nie widzę, więc dziwne. Może to jest Słuchajcie, myślałam, że to jest jakieś lepsze miejsce, bo bardzo fajnie było pokazane, było takie jakieś księgarnia, coś takiego typu, ale niestety, słuchajcie, jakoś tak dziwnie mają chyba to rozwiązane, że trzeba jakieś napoje kupić i wtedy tam można wejść i ja bym z chęcią to zrobiła, ale po prostu nie mam czasu. Niedługo mój mąż
będzie, więc przejdę się po prostu tutaj w okolicy i pewnie nie wejdziemy tam, nie napijemy się kawy, bo będziemy głodni, więc pójdziemy po prostu zjeść. Może kiedy indziej, kiedy będzie okazja. Nie jest jakoś to miejsce mocno uczęszczane. Myślałam, że będzie bardzo fajnie wyglądać ogólnie, żeby zobaczyć, że to będzie jakieś w stylu muzeum, jakieś takie miejsce spotkań duże, gdzie będzie więcej atrakcji, ale tak naprawdę no, było to bardzo malutkie i chyba jednak na ten moment nie warte zobaczenia. Bring us home. I won't let go. I hear your voice, and I know it's true. All we need is time to bring us home. We wrote our names into the sand. Then we could love for a while. I see your face in every dream. 먹어봐. 여기? 아빠 여기 왔어. Przyjechaliśmy razem z moją teściową do Gyeongju. Nie Gyeongju, Jeonju. Miesza mi się to dlatego, że to jest taki bardzo podobny klimat, więc jeżeli chcielibyście kiedykolwiek spędzić w takiej wiosce Hanok coś podobnego właśnie do Gyeongju, to polecam przyjechać do Jeonju. Jezu, te nazwy są takie podobne do siebie i pospacerować tutaj. Bardzo stare Hanoki, dużo kawiarni, jakiś można nawet znaleźć nocleg w Hanoku, więc jest to też dodatkowa opcja. Może być troszeczkę taniej niż na przykład w Bokcheon Hanok Village i tutaj nie ma ograniczeń czasowych, ani nie ma ograniczeń, jeżeli chodzi o ciszę, więc można sobie na spokojnie tutaj przechadzać się, na przykład podejść tutaj do mostu, którego przed chwilą byliśmy, ładnie odrestaurowany. Ogólnie bardzo ładnie tu wygląda. Będziemy się teraz spacerować po ścieżce, która jest po lewej mamy Hanoki, a po prawej stronie mamy rzekę. Będziemy tutaj chodzić, żeby spędzić właśnie czas z babcią Eliasza. Nie mamy dużo okazji właśnie spędzać razem wolnego czasu, więc trzeba z tego korzystać. Wioska wydaje się na rozległą. Wczoraj byłam w jednej części właśnie w tej świątyni. Do tego jest tam kościół oraz taka główna część tej wioski Hanok Małe, a teraz znajdujemy się jakby w drugiej części, gdzie znajduje się właśnie ten most, rzeczka i wzdłuż tej rzeczki idzie ta wioska Hanok. Myślę, że warto w całość sobie przejść, na przykład w jeden dzień, jeżeli mamy sporo czasu, żeby spędzić tutaj. Tam było bardzo turystycznie, dużo ludzi, a w tej części jest mniej i do tego taki fajny klimat. I to nietypowego w Korei są śmietniki. Mogliby w końcu w Busan zrobić takie śmietniki w niektórych miejscach. Nie narzekałabym w ogóle. A widzę, że ktoś tutaj sobie zrobił na takim śmiesznym podejście lanczyk. Albo to jest tylko tak wystawione, żeby ludzie po prostu sobie popatrzyli. Ciekawe, bardzo ciekawie to wygląda, już wam pokazuję, o co mi chodzi. Widzicie? Ktoś sobie tu zrobił, nie, zrobił po prostu ktoś sobie taki odpoczynek.
To drzewo musi wyglądać niesamowicie, kiedy jest pełnia jesieni, wtedy kiedy jest całe żółte, bo to jest drzewo King Biloba, z tego co widzę. Dlatego tutaj też tak specyficznie pachnie. A jesteśmy w szkole konfucjańskiej w części Shiren, czyli takiej świątyni, miejsca modłów. Bardzo ładnie tutaj wygląda drzewa okalające to miejsce, plus klimat tej przestrzeżonej trawy, kolory łączące, nawet kiedy jest taka nieciekawa zbytnio pogoda. Co chwilę troszeczkę pada, troszeczkę przejaśnia się, ale słońca dzisiaj raczej nie zobaczymy, ale no drzewa wyglądają niesamowicie tutaj. Widać, że to są stare okazy. Przechodzimy teraz do kolejnego miejsca. Ono, jak większość takich miejsc, właśnie jest podzielona na takie sektory. Od bramy idziemy coraz głębiej do kolejnych miejsc i kolejnych funkcji. Różnica między Gyeongju a Jeonju to nie tylko nazwa i miejsce, ale także to, że tu mi się wydaje to miejsce bardziej takie zielone. W uliczkach są posadzone drzewa, które tak fajnie wyglądają, dają taki zielony efekt tutaj, plus te uliczki są naprawdę urocze z tym kamienistym podłożem, ułożoną kostką. Każdy sklepik ma swój klimat, więc myślę, że warto i pojechać do Gyeongju i cieszę się, że miałam okazję dłużej trochę spędzić czasu w Jeonju, bo myślę, że naprawdę warto. Okolica naprawdę daje taki fajny, przytulny efekt, a najważniejsze to, że właśnie jest tak bardzo, bardzo zielono, bo te drzewa jednak tutaj dają ten klimat, do tego jest tak ciasno to wszystko ułożone, dzięki czemu wydaje się tak też bardzo klimatycznie. Im większa przestrzeń, często ta przestrzeń jest taka mocno zabudowana, wydaje się to takie bardzo surowe, puste, a tutaj przez to, że jest ciasno, do tego zrobiony taki chodnik razem z posadzonymi drzewami, roślinami, daje taki właśnie zielony, przytulny efekcik. Śpi tu z tyłu i my już jesteśmy przy mieszkaniu mojej teściowej, którą odwieźliśmy, żeby mogła już wrócić do domu i my też będziemy lecieć. No ten wyjazd jednak jest krótszy niż myśleliśmy. Mieliśmy być tylko jeszcze troszkę w Suwon, ale niestety nam nie wyszło. Ale to nic, dobrze się bawiliśmy, naprawdę fajnie było. Chociaż końcówka się rozpadała i to bardzo mocno, ale damy radę jakoś dojechać. Teraz będziemy ruszać. Ile to nam zajmie? Z 3,5 godziny, tak myślę, tak mi się wydaje. Dobra, a tutaj chciałam się z Wami pożegnać. Dziękuję Wam, że byliście razem ze mną w tym vlogu. Mam nadzieję, że też Wam się podobało. Oczywiście zapraszam Was do polajkowania, subskrypcji kanału i do usłyszenia. Bye!